Jeśli chcesz wiedzieć, czym jest ISO, jak dobrać najlepsze ISO do warunków, w których filmujesz oraz jak wybrać najbardziej optymalną wartość ISO, by uzyskać najlepszą jakość obrazu, jesteś w dobrym miejscu. Zaczynamy! Cześć, ja mam na imię Marcin i prowadzę firmę, która zajmuje się produkcją wideo. Dzisiaj opowiem Ci co nieco na temat ISO. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest ISO. Zanim przejdziemy do tej definicji, musimy zrozumieć, czym jest w ogóle ekspozycja. Mówiąc najprościej, ekspozycja określa, jaka ilość światła wpada na materiał światłoczuły w naszym aparacie. Wynikiem tego jest to, jak jasny jest obraz, który filmujemy. Jeżeli na matrycę wpada niewystarczająca ilość światła, mówimy, że obraz jest niedoświetlony, czyli ciemny. Z kolei jeżeli zbyt duża ilość światła wpada na matrycę, to mamy do czynienia z prześwietlonym obrazem. Naszym celem jest dążenie do ustawienia odpowiedniej wartości ekspozycji, czyli takiej, w której nie mamy do czynienia ani z niedoświetleniem, ani z prześwietleniem. Ok, wiemy już, czym jest ekspozycja. Jak w takim razie możemy na nią wpływać? Wpływ na ekspozycję mają trzy główne parametry, które możemy ustawić z poziomu naszego aparatu. Jest to wartość ISO, czas otwarcia migawki oraz wartość przysłony. Za pomocą wartości ISO możemy kontrolować, jak wrażliwa na światło jest matryca w naszym aparacie. Mówiąc najprościej, niskie ISO oznacza ciemniejszy obraz, wyższe ISO oznacza jaśniejszy obraz. ISO jest pomocne w momencie, kiedy mamy niewystarczającą ilość światła zewnętrznego. Jeśli na przykład wyjdziemy teraz na zewnątrz i mamy słoneczny dzień, wtedy ustawiając minimalną wartość ISO na poziomie 100, będziemy w stanie zarejestrować materiał, który jest wystarczająco naświetlony. Natomiast jeżeli wejdziemy do ciemnego pomieszczenia, gdzie światła jest naprawdę niewiele, wtedy musimy zwiększyć ISO, aby ustawić właściwą ekspozycję. Ok, sprawa wydaje się więc być prosta. Jeżeli mamy do czynienia z filmowaniem w ciemnych warunkach, wystarczy, że zwiększymy nasze ISO, aby ustawić właściwą ekspozycję, prawda? No nie do końca. Musimy bowiem wiedzieć, że zwiększanie ISO niesie ze sobą pewne konsekwencje. Chodzi tutaj przede wszystkim o poziom szumu, jaki pojawia się na naszym obrazie. Im wyższa wartość ISO, tym więcej szumu na obrazie, co sprawia, że jakość tego obrazu jest po prostu gorsza. Będzie to szczególnie widoczne podczas filmowania w ciemnych pomieszczeniach czy na zewnątrz o zmierzchu. Jak w takim razie określić, jaka wartość ISO jest najlepsza? Mówiąc najprościej, najniższe możliwe ISO w danych warunkach da nam najlepszą jakość obrazu. Aby to określić, musimy kontrolować wartość ekspozycji, która pojawia się na ekranie naszego aparatu. Generalnie rzecz biorąc, chcemy, by wartość ta zawsze wskazywała równe 0. Co jednak w sytuacji, kiedy na przykład mamy bardzo słoneczny dzień, jesteśmy na zewnątrz, ustawiamy ISO na poziomie 100 i nie możemy już zejść niżej, a mimo to nasz obraz jest prześwietlony i wartość ekspozycji wskazuje +2, +3. Wtedy musimy posłużyć się albo wartością przysłony, zamknąć ją bardziej, czyli dopuścić na matrycę mniej światła, albo założyć filtr ND. W ostateczności możemy też posłużyć się zmniejszeniem czasu otwarcia migawki, jednak w przypadku filmowania powinniśmy tego unikać, ponieważ zawsze powinniśmy utrzymywać wartość na poziomie 2 razy frame rate. Czyli jeżeli filmujemy w 24 klatkach na sekundę, powinniśmy utrzymywać czas otwarcia migawki na poziomie 1/50 sekundy. Ale spokojnie, do tego dojdziemy w innym filmie. Ok, wiemy już, że powinniśmy zawsze utrzymywać jak najniższą wartość ISO. Ale są sytuacje, w których jesteśmy zmuszeni do podniesienia ISO, na przykład kiedy filmujemy w ciemnym pomieszczeniu i nie mamy światła zewnętrznego. Do jakiej maksymalnej wartości możemy wtedy dojść? To zależy od aparatu, z którego korzystamy. Przykładowo ja wykorzystuję do swojej pracy aparaty bezlusterkowe Sony i tam ustawiając ISO na poziomie 3200 czy nawet 4000, szum jest na tyle niewielki, że obraz ten nadaje się jeszcze do wykorzystania. Natomiast pamiętam jeszcze czasy, kiedy korzystałem z Nikona P900, w którym ustawienie ISO na poziomie 3000 już sprawiało, że obraz nie nadawał się do niczego. Ok, pójdźmy zatem o krok dalej. Jesteśmy w ciemnym pomieszczeniu, nie mamy światła zewnętrznego, ustawiliśmy ISO na poziomie 4000, ale wciąż obraz jest bardzo ciemny i praktycznie nie widać na nim żadnych szczegółów. Co wtedy możemy zrobić? Otóż jedynym wyjściem w takiej sytuacji jest wymiana obiektywu na taki, który pozwala na większe otwarcie przysłony. Obiektywy o maksymalnej przysłonie 1.8, 1.4 czy nawet 1.2 naprawdę dobrze sprawdzają się w kiepskich warunkach oświetleniowych i dają nam fajną jakość obrazu. Jeżeli wejdziesz w ustawienia dotyczące ISO, zauważysz pewnie, że każdy aparat posiada opcję wybrania automatycznego ustawienia ISO. Czy powinieneś z tego korzystać? Według mnie nie. Powód jest bardzo prosty. W momencie, kiedy będziesz poruszał się po jednym pomieszczeniu, to tak naprawdę warunki oświetleniowe panujące w konkretnej części danego pomieszczenia są różne. Będzie to oznaczać, że wartość ISO będzie się zmieniać w trakcie poruszania się,
i da to nieprzyjemny, mało profesjonalny efekt. Na to, jak często będziesz korzystać z maksymalnych wartości ISO, ma wpływ też wielkość matrycy w Twoim aparacie. Jeżeli korzystasz z Sony A6000, A6300, to matryca jest mniejsza niż w aparatach pełnoklatkowych takich jak Sony A7 III. Większa matryca oznacza większą ilość światła wpadającą na materiał światłoczuły, a więc aparaty pełnoklatkowe radzą sobie lepiej w słabym oświetleniu niż te z matrycą APS-C. Ok, to wszystko, co musisz wiedzieć na temat ISO. Teraz czas przejść do kolejnych pojęć, które mają wpływ na ekspozycję, czyli czasu otwarcia migawki oraz wartości przysłony. W opisie znajdziesz linki do filmów, które pomogą Ci zrozumieć, czym są te parametry oraz jak je dostosować, aby uzyskać taki obraz, na jakim Ci zależy. Jeśli uważasz, że ten materiał był dla Ciebie wartościowy i chciałbyś w przyszłości, tak jak ja, utrzymywać się z filmowania, zostaw subskrypcję, by nie ominęły Cię powiadomienia o nowych filmach i poradach, które będę wrzucał na ten kanał.